Kiedy przyjechałam do Australii po raz pierwszy, byłam nastawiona na coś, co znałam. Na kolory, które już widziałam, na krajobrazy, które potrafiłam nazwać. Pamiętam, że wtedy powiedziałam, trochę żartem, trochę z rozczarowaniem, że chyba Panu Bogu zabrakło farb, malując Australię. Bo nie była taka, jak się spodziewałam. Długo nie potrafiłam jej odczytać. Przez wiele lat to był po prostu szok. Dopiero z czasem zrozumiałam, że Australia została namalowana pastelami, delikatnymi kolorami, które nie krzyczą, które nie narzucają się od razu. I że to są piękne kolory, tylko trzeba nauczyć się je widzieć, trzeba w nie wejść. Jeszcze w Polsce czytałam o Australii jako o kraju kontrastów. O tym, że są tu pustynie i tropiki, że jest surowo i dziko, a jednocześnie pięknie. Kiedy już pokochałam ten kraj, zrozumiałam, że te kontrasty naprawdę istnieją, ale wiele z nich nie jest widocznych na pierwszy rzut oka. Australia nie odsłania się od razu. Nie pokazuje wszystkiego tym, którzy patrzą szybko. Dlatego opowiadam ją powoli. Chciałabym opowiedzieć o tym, co przez lata poznawałam sama, o rzeczach, które naprawdę istnieją, choć brzmią jak z opowieści, o niesamowitych stworzeniach, jak rybka rozdymka, piękna, kolorowa, a jednocześnie śmiertelnie niebezpieczna. W Australii kolor często oznacza ostrzeżenie. Tu piękne nie zawsze znaczy bezpieczne. Tu trzeba się zatrzymać, popatrzeć, zrozumieć. Są tu rośliny, których nie wolno dotykać. Zwierzęta, które zachwycają i uczą pokory. Życie, które mówi, uważaj, zanim zrobisz krok. Pamiętam las, który kiedyś wydawał się obcy. Grzyby, których nikt nie chciał tknąć, oprócz nas, Polaków. Bo to był strach przed nieznanym, a potem ludzką ciekawość, serdeczność, powolne oswajanie. Las się zmienił, ożywił się. Australia uczy, że relacja przychodzi z czasem, że najpierw jest dystans, a dopiero potem bliskość. Jest też druga strona tej delikatności. Kruchość. Dlatego kontrole graniczne w Australii są tak surowe. Dlatego tak bardzo uważa się na to, co trafia na ten kontynent, bo jeden obcy organizm może zniszczyć całą równowagę. Bo bomby ekologiczne nie zawsze wybuchają od razu, czasem działają powoli, po cichu. Australia chroni się, bo wie, jak łatwo stracić to, co delikatne. Są też historie, które poruszają tak bardzo, że nawet po latach nie da się ich słuchać bez wzruszenia. Jedną z nich jest historia 3 aborygeńskich dziewczynek. Było to dawno, kiedy dziewczynki te zostały zabrane z domu, a potem szły ponad 1000 kilometrów. I chciałabym opowiedzieć tą historię inaczej, z ciszą, z pokorą, z szacunkiem. Z szacunkiem dla mądrości rdzennych mieszkańców. Nie wiedzy zapisanej w książkach, ale mądrości, która istniała długo przed nami. Kiedy usłyszałam o Ngangkari, rdzennych uzdrowicielach i zobaczyłam wzruszenie ludzi, którym pomagali, zrozumiałam, że dotknęłam czegoś prawdziwego. Nie czegoś do udowadniania, nie czegoś do tłumaczenia, czegoś, co się czuje. Dlatego chcę opowiadać także o duchowości Australii, o Uluru inaczej, o miejscach, które mają pamięć, o domach, w których, jak mówią ludzie, ktoś został. Australia ma za sobą trudną, często krwawą historię. I są miejsca, które tej historii nie zapomniały.
Mamy historię o szarych pielęgniarkach z Adelaide i nie tylko. Postaciach, które nie straszą, ale czuwają przy pacjentach nawet po śmierci. Historie domów, w których naprawdę czuć obecność, nie jako coś strasznego, ale jako ślad. Chcę mówić o Uluru, nie tylko oczami rdzennych mieszkańców, ale oczami tych, którzy potrafią czuć więcej. Nie po to, żeby zawłaszczyć cudzą duchowość, ale po to, żeby słuchać. Australia jest krajem kontrastów, ale nie takich, które widać z daleka. To kontrasty między ciszą a ekstremum, między delikatnością a brutalnością natury, między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. To kraj, który uczy uważności. Są w Australii takie rzeczy, które nie pasują. Nie krzyczą, nie domagają się uwagi, po prostu są i sprawiają, że na chwilę się zatrzymujesz. Miejsca, które zachwycają, a jednocześnie wprowadzają lekki dysonans, jakby nie do końca należały do tej opowieści, którą znamy. Są znaki wyryte w skale, które jedni nazywają hieroglifami, choć w ścisłym sensie nimi nie są. Mógłby to być współczesny żart, mogła to być prowokacja, gdyby nie to, że atmosfera wokół nich nie brzmi współcześnie. Nie chodzi o to, czy są prawdziwe w sensie naukowym. Chodzi o to, że ludzie reagują na to miejsce podobnie, czują, że coś tu nie gra, albo że gra inaczej niż powinno. Są też kamienie ułożone w sposób, który trudno uznać za przypadkowy. Przedmioty, o których się mówi szeptem, bo nie ma na nie miejsca w prostych opowieściach. Za każdym razem wraca to samo pytanie. Czy to tylko zbieg okoliczności? Czy współczesna ingerencja? Czy może nasza potrzeba nadawania znaczeń? A może po prostu Australia uczy, że nie wszystko musi do nas pasować, żeby było ważne. Że są rzeczy, których nie da się łatwo nazwać, ale które zostawiają ślad. I to właśnie one sprawiają, że zaczynamy patrzeć wolniej, uważniej, z większym szacunkiem. Chcę opowiadać o ludziach, którzy potrafią czytać krajobraz tak jak inni czytają książkę. Ślady na ziemi, ugięta trawa, niewidoczne dla nas znaki. Dla nich są opowieścią. Gdyby takie umiejętności pojawiały się w innej kulturze, być może nazwalibyśmy je telepatią. A tutaj są po prostu częścią wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Im dłużej przyglądałam się tej historii, tym bardziej rozumiałam, że nie chodzi o nadprzyrodzone zdolności. Chodzi o głęboką relację z miejscem, o uważność, o słuchanie świata, zanim się go nazwie. Dlatego postanowiłam podzielić się i tą historią. Nie po to, żeby coś udowadniać, ale po to, żeby pokazać, jak różnie można rozumieć to samo doświadczenie. Będę też mówiła o ludzkich historiach, prawdziwych historiach, niewymyślonych, niepodkolorowanych, nie stworzonych po to, żeby szokować. Czasem będą to opowieści, które ktoś mi powierzył, czasem te wypowiedziane szeptem, czasem po wielu latach milczenia, czasem z prośbą, by opowiedzieć je dalej, nie dla sensacji, ale dla pamięci. Niektóre z nich są trudne, smutne, tak jak ta o tym, jak zniszczono naszą przyjaźń w imię różnych przekonań religijnych. Są to opowieści pełne straty, bólu, niesprawiedliwości. Inne będą zaskakiwać siłą, z jaką człowiek potrafi przetrwać coś, czego nie powinien był doświadczyć. Łączy je jedno. Te historie naprawdę się wydarzyły.
Nie opowiadam, żeby wzruszyć na siłę, nie po to, żeby kogokolwiek oceniać i nie po to, żeby dawać proste odpowiedzi. Opowiadam je, bo wierzę, że ludzkie historie są częścią krajobrazu tak samo jak ziemia, woda czy cisza. Bo Australia to nie tylko miejsca, to także ludzie, którzy przez te miejsca przeszli. Czasem zostawili ślad, czasem zniknęli bez śladu. Wiele z tych historii opiera się na faktach, na dokumentach, na wspomnieniach, na rozmowach, na tym, co da się sprawdzić i na tym, co da się tylko poczuć. Staram się opowiadać je uczciwie, z szacunkiem, z ciszą tam, gdzie cisza jest ważniejsza niż słowa. Bo nie każda historia potrzebuje puenty, nie każda musi być inspirująca. Czasem wystarczy, że zostanie wysłuchana. Jeśli te opowieści zostają z kimś na dłużej, jeśli sprawiają, że ktoś się na chwilę zatrzyma, to znaczy, że spełniły swoją rolę. Są w Australii zjawiska, o których mówi się od bardzo dawna. Jednym z nich są światła min. Światła, które pojawiają się nocą, które nie są samochodami, nie są gwiazdami i nie dają się łatwo wyjaśnić. Jedni mówią o zjawiskach atmosferycznych, inni o duchach zmarłych. Rdzenni mieszkańcy mówią coś prostszego, że to światła, których nie należy gonić i że czasem nie wszystko przychodzi po to, by je zrozumieć. Niektóre rzeczy przychodzą po to, by nauczyć uważności. Bardzo lubię opowiadać historię o Australii, o kraju, którego nie zrozumiałam od razu, ale którego nauczyłam się kochać przez wiele lat życia tutaj. Te filmy powstają we współpracy ze sztuczną inteligencją. Razem tworzymy obrazy, które pomagają mi opowiadać to, co czasem trudno uchwycić słowami. Bardzo lubię te obrazy. Są dla mnie wizualnym podkreśleniem historii, emocji, znaczeń. Czasem jednak zdaję sobie sprawę, że ktoś może odebrać je dosłownie, jako rzeczywisty obraz tego, co dzieje się w Australii. Dlatego chcę to jasno podkreślić. Część tych obrazów ma charakter symboliczny i ilustracyjny. Nie są dokumentem, ale opowieścią. Australia, o której mówię, to kraj żywy, złożony, piękny i delikatny. I właśnie taką Australię chcę Wam pokazać. Bez straszenia, bez sensacji, z uważnością i szacunkiem. Mam na imię Katarzyna. Od wielu lat mieszkam w Australii i to jest sposób, w jaki nauczyłam się ją widzieć.